tutaj stoją na granicy, jak zawsze, więcej policji. Zobaczcie, tutaj ma Hiszpania takie swoje wozy. Ponieważ oni mają 4. stopień zagrożenia, wiecie jakiego? Są wzmożone działania służb. No i to widać. Zobaczcie, jaki piękny ten most w Kadizie. Łączy port z miastem. W Hiszpanii to jest gorąco. Zatrzymaliśmy się tutaj, w takim miejscu na chwilkę, na postój, żeby się napić kawy i żeby pies miał spacer. Pięknie już drzewa kwitną. Pogoda nas zaskoczyła tym razem. Poprzednim razem to było bardzo zimno, 6 stopni, a dzisiaj mamy 24. A ja przygotowałam sobie tylko ciepłe ubrania na drogę, no ale mam letnie pod ręką, że tak powiem. Piesek się cieszy, że może trawkę powąchać, bo na promie nie było takiej możliwości. No i tankujemy w Hiszpanii, pierwsze tankowanie. Znowu zatrzymaliśmy się w tym samym miejscu. Słuchajcie, dotarliśmy na pierwszą miejscówkę w Hiszpanii. Pies się nawet cieszy. Zobaczcie, za niecałe 50 euro. 12 euro biorą dla psa. Jak ktoś tędy jeździ na prom, to jest super. Pokażę wam z zewnątrz potem. Cała kuchnia, pięknie wyposażona. Są takie bungalowy, czyli domki takie wolno stojące. Są 2 pokoje z 2 sypialniami. Blisko autostrady się zjeżdża, zobaczcie jak to wygląda. To jest druga sypialnia, jakby ktoś przyjechał z dziećmi. No i łazienka. No i łazienka. Zobaczcie. A na zewnątrz są takie fotele 2. Można sobie posiedzieć. Zobaczcie jak to wygląda. Taki teren industrialny. Podobno jeszcze kotek przyleciał. Tylko nasza Molly nie lubi kotków. No nie mogę cię puścić. Pokażę wam to miejsce, w którym żeśmy zostali. Wzięłam tutaj pieska, ale on szaleje, bo tutaj kotek był. Taki fajny, przemiły kotek był. Ogród. No a przy tym jest droga takiego szybkiego ruchu. La Escapada. Tutaj ludzie w komentarzach pisali bardzo dobre opinie, że tutaj przyjeżdżali na wakacje, bo tutaj są przy każdym domku widzicie takie fotele. Można grilla sobie zrobić. No i to taki piękny ogród jest. I wszystko jest nowe w tym domu, także to nie jest stare, to miejsce jest nowe. Tu nawet mają boisko do gry. Super miejsce. To miejsce będzie na mojej liście. Na pewno. Dosyć ciekawe to miejsce jest. No powiem wam, że fajna miejscówka na wakacje. Zobaczcie jaki fajny kotek. Ojej. Spacerujemy sobie tą małą wioską w gminie Minaja i to jest taka wioska typowo rolnicza, przemysłowa. Rolnicy tutaj jeżdżą, mają swoje haciendy za wysokimi płotami, za wielkimi bramami. Mój pies sapie głośno, bo mu gorąco. Zobaczcie jakie mają kraty tutaj w Hiszpanii. Wygląda to miejsce jakby było wymarłe, jakieś z horrorów, ani ludzi tutaj w ogóle nie widać. Od czasu do czasu jakiś ciągnik przejedzie. Takie wielkie bramy, to są gospodarze tu mieszkają, nie widać co za bramą. My mamy w Polsce wszystko takie odsłonięte bardziej.
że widać coś za płotem. No a tutaj wszystko jest zagrodzone wysokim murem i bramą. Tak ci Hiszpanie mieszkają, ale naprawdę nikogo tu prawie nie ma. Dziwnie się chodzi po tych ulicach. Coś. Kowal. To jest chyba Kowal, jak się nie mylę. No i tak to wszystko wygląda. Wszystko jest za kratami, za bramami. Panele słoneczne są wszędzie. Dziwnie to wszystko wygląda, wam powiem. A tam w oddali już widać piękny zachód słońca. A tutaj mają taki sklep, produkty regionalne i tutaj mają sery. Nic tutaj dookoła ciekawego nie ma, tylko same pola i rolnicy sami tu zamieszkują. Posłuchajcie tego przez chwilę. Przez Hiszpanię ogólnie się zawsze fajnie jechało. Tym razem, jak żeśmy jechali, ponieważ oni mają 4. stopień zagrożenia, wiecie jakiego? Są wzmożone działania służb. No i to widać. I to szczególnie oni się ustawiają przy parkingach, przy wjazdach na parkingi, na stacje benzynowe i przy wyjeździe. I no to jest trochę takie męczące, bo każdy samochód, który przejeżdża, musi zwolnić. Policja przygląda się osobom, które jadą i jeżeli ktoś im się spodoba albo nie spodoba, no to kierują do kontroli. Myśmy mieli po drodze takie 3 zjazdy na właśnie takie wizualne jakby kontrole i policja nas nie zatrzymywała, widocznie nie jesteśmy w ich typie. No, ale no całe szczęście, ale tak musicie zwolnić i wiecie, to jest takie trochę dziwne uczucie, bo żyjemy niby w wolnej Europie i jest jakiś stan zagrożenia 4. stopnia, a na 5-stopniowy. To trochę takie, wiecie, jest niepokojące, jakiś taki niepokój wprowadza w człowieku. No, wiecie, żeby kogoś zatrzymywać do kontroli, to zazwyczaj jest jakiś powód, na przykład, nie wiem, ktoś jakieś wykroczenie zrobi, a tutaj zatrzymują każdego i praktycznie no, wyrywkowo tam sprawdzają. Jak jakiś sobie tam upatrzą, to przy wyjeździe sobie zrobią tam kontrolę taką dokładniejszą. Na autostradach robią takie zjazdy. Wygląda to, że tam jakieś roboty drogowe, a to prowadzi do takiego właśnie, do takiej kontroli. Tam na boku stoi, taką po drodze żeśmy widzieli, parę wozów i wszyscy są, wiecie, uzbrojeni i tam mają paru już do sprawdzenia. No, to jest dla naszego bezpieczeństwa, ale to jest takie dziwne uczucie, więc tym razem jadąc przez Hiszpanię miało się dziwne uczucie takie nieprzyjemne, bo większość obywateli są normalni ludzie, którzy płacą podatki, żyją jak należy i po prostu się przemieszczają i takie ciągłe zatrzymywanie i kontrolę wzbudza taki trochę dziwny niepokój, co to się dzieje. Nie wiem, czy to jest faktycznie tak, że to jest powód, czy to jest po prostu, żeby wzbudzić w ludziach taki właśnie niepokój. W każdym razie przez Hiszpanię w 2 dni żeśmy przejechali Hiszpanię, przejechać z promu z Cadixu do granicy z Francją, to jest jakieś 1250 km. Można sobie to podzielić na 2 dni, w zależności od tego, jak macie ustawione tam noclegi. Pogoda była ładna, na południu Hiszpanii było 26 stopni, fajnie się jechało, bez deszczu było, ale te kontrole. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, może dużo naszych rodaków o tym nie wie, ale jest taka sytuacja, że nasze bezterminowe prawo jazdy, jakie mamy w Polsce i używamy, większość z nas, z tych starszych roczników, ono nie jest akceptowane w Hiszpanii jako bezterminowe. Oni uważają, że to prawo jazdy jest przeterminowane i oni patrzą na datę wydania prawa jazdy. Jeżeli ktoś ma dawno prawo jazdy wydane, na przykład około 30 lat i nie ma tej daty końca tego dokumentu, to oni uważają, że wy jeździcie nielegalnie na przeterminowanych dokumentach. Także z tego, co czytałam, to w Polsce wszyscy muszą wymienić prawa jazdy, którzy mają właśnie bezterminowe. I to zacznie się od 2028 roku i to będzie ta wymiana trwała do 2033. Więc taka ciekawostka, można dostać mandat za to, że masz legalne prawo jazdy w Polsce bezterminowe, a w Hiszpanii oni tego nie akceptują. Wejdźcie sobie, poczytajcie, jeżeli jeździcie w tym kierunku
Jeżeli dojdzie do kontroli, to można dostać za to mandat. Dzień dobry dnia kolejnego. Takie to nas poranek wita w Hiszpanii, drugiego dnia naszej podróży. Zobaczcie, jakie piękne słońce. Wszystkiego dobrego